napompowałem mocniej koła, bo cały czas miałem wrażenie, że miałem za niskie ciśnienie ostatnio. I dopompowywałem i ona jak gdyby cały czas się trzymała na tych niskich wartościach na tym komputerku. Mówię, kurna. No się okazało, że on potrzebował trochę więcej jazdy, żeby złapać te nowe ciśnienia. I teraz mam 2,2 przód, 2,5 tył. Gdzie z reguły ja jak jeżdżę w ofie to mam 1,8 przód i 2,2, 2,1 tył. Także dzisiaj jestem trochę mocniej napompowany. No, też jeździłem do pracy dosyć sporo ostatnio po asfalcie. Nie chciałem tak tych oponek katować. To też pewnie no troszkę dokłada, jeśli chodzi o to ślizganie się w ofie, ale... Dobra, mamy już tą czy tą, którą? Którą obstawiacie? Dobra, wypróbujemy tą. Dobrze, wybraliśmy? Dobrze. To jest tak właśnie, że jak macie te dwie offroadowe drogi w lewo, to do końca nie wiadomo, którą wybrać i się dowiadujecie, czy jest dobra, czy zła, dopiero w momencie, jak już nią jedziecie. Dobra, my tu mamy gdzieś jechać w prawo, gdzie do końca? Że niby... gdzie my mamy jechać? Zrobimy nawrotkę. Tu się nie będziemy pchać, bo tu jest... Jedziemy po naszych śladach. Widać, jak oponka ładnie się tutaj ryje w ziemi. Szczególnie przy takich ruchach manetą. Dobra, musimy wymyślić objazd. Czyli co? Teraz byśmy walnęli w lewo. Byśmy walnęli w lewo. Tutaj. Dzień dobry. I tu powinniśmy dojechać do naszej oryginalnej ścieżki. Ślisko. Ślisko, tył tańczy, ale fajny zjazd i podjazd. Na Mazowszu brakuje takich właśnie przewyższeń terenu. Tu widzę, że jak to wyschnie, to będziecie mieć piaseczki do zabawy. Tak jak i ja na tym skręcie. Nie lubię, powiem wam, w prawo skrętów w piasku wolnych. 90 stopni. Moja pięta achillesowa. Ale brama drewniana, dosyć ładna. Idziemy teraz, jedziemy prosto. Tył się kopie. I my teraz w prawo i będzie po łuku zakręt. Dobra. A, tu już nie ma piaseczku. Powiem wam jeszcze z newsów. Albo powiem wam później, bo teraz za mocno wieje. Nie chcę się nagadać, że się później okazało, że mikrofon źle zbierał. Jest piaseczek. To, co wam chciałem powiedzieć, to, że w końcu udało mi się dać tenerkę na przegląd i przy okazji przegląda zostało wymienione to sprzęgło na nowe. O kurna, poczekajcie. Na głęboki brak. No i udało mi się to sprzęgło na nowe wymienić. I ja myślałem, że wiecie, że to będzie różnica, no że już te biegi mi się nie będą tak same przerzucały, albo że po prostu one się same nie przerzucały, tylko jak gdyby nie do końca je się wbijało przez te wadliwe tarcze sprzęgła i one później przy jakichś akcjach takich mi przeskakiwały.
Czekajcie, żeby nie było, że mi się zaraz skończy nagrywanie. Czemu ta kamerka mi piłknęła? No nieważne. Piłknęła to piłknęła. No i teraz jest taka duża różnica. Te biegi po prostu wchodzą no perfekcyjnie. Jest. Nie była ziemia. Tak do końca nie dawałem temu wiary, że to będzie aż taka różnica, ale naprawdę. I przy okazji przegląd był tańszy, bo wymieniając sprzęgło wymieniałem też olej i płyn chłodniczy i filtr oleju. Także same plusy. Trochę mnie to piłkanie kamerki wybiło z rytmu, nie będę ukrywał. W każdym razie, no tak, polecam. Akcja serwisowana to sprzęgło. I teraz chodzi, nie była ziemia, jest na plus. Przy okazji sobie wziąłem MTK 10 na jazdę testową. No to kurde, tenerka to jest olbrzyma. Tamten to jest takie maciupcie, że po prostu aż dziwnie się jeździło tym, naprawdę. Mimo że potwór, wiadomo, to rwie do przodu jak szalone. Taki strasznie narowisty był ten MTK. Natomiast ja mam 1,83 m, to tam jak na niego usiadłem, no to takie kurde bobo malutkie, no naprawdę. Ale no mocy to miało. Mocy to miało, rwie do przodu jak dzik. Ale też te przełożenia na biegach. Tutaj w tenerce dwójeczką spokojnie możemy przejechać rondo, a tam trzeba redukować na jedynce. Na jedynce ten MTK jest taki nerwowy, że szok. Więc no ja nie jestem fanem, powiem szczerze, po tej jeździe. Spodziewałem się lepszych wrażeń. Ale no maszyna narowista i quick shifter też pierwszy raz w życiu używałem. Fajny bajer przy quick shiftowaniu, no przy przyspieszaniu. To tak fajnie ten seryjny wydech nawet strzelał. Takie były, no tak, strzały po prostu, więc baja. Ta kamerka mi teraz pika od czasu do czasu. Nigdy mi tak wcześniej nie robiła. Za bardzo nie wiem, co to znaczy. O, mokro, ślisko. Dobra. A, widzicie, to nie kamerka mi pika, tylko powiadomienia z telefonu. A na interkomie nic nie słucham, ale mam go włączonego, gdyby ktoś dzwonił. I tam mi pika telefon, a nie kamerka. No i to jest dobry moment. W dobrym momencie gadaliśmy o tym sprzęgle. A teraz zbliżamy się do zakrętu. To też ten tutaj odcineczek między zakrętem a zakrętem to jest też część wspólna właśnie Konstancie Pilzera i tej nowej trasy. I wtedy przez to cholerne sprzęgło, no tak sobie tłumaczę przynajmniej. No mój pierwszy short, który tak chwycił, to też prawda, ale wyłożyliśmy się tam na tym zakręcie w prawo, bo wrzuciliśmy trójkę i silnik zgasł. Ja jechałem akurat na stojąco ten zakręt i no cóż. Także teraz słuchajcie, trzymajcie kciuki, żebyśmy się nie wypieprzyli. Redukuję, zobaczcie, jest trójka teraz, ale jeszcze raz zrobimy dwójeczka. Dobra, żeby nie było jak ostatnio. Jest ten, wtedy powiedziałem, o jaki ostry asfalt. O, i tu zrobiliśmy boom. Ale było. To sobie na pewno znajdziecie na kanale, albo dam jakąś kartę, jak tego nie przeoczę. Także dzięki za sprzęgło. Teraz jest klasa. I teraz tak te biegi miękko mi wchodzą, że mam wrażenie, że ich nie dobijam do końca. Aż musiałem sprawdzić, bo miałem wrażenie, że jedynka nie weszła. Człowiek się przyzwyczaił do tamtej siermężnej skrzyni i teraz aż jest dziwnie. O, chyba się zbliżamy do zamku, moi mili. Szykujcie aparaty.
portfele, będziemy kupować pamiątki i robić dużo zdjęć. Albo ja wam porobię te zdjęcia, na pocztówek wam nie kupię. Chyba że zrobimy konkurs pocztówkowy, ach, to by było coś. Gdzie jest ten zamek? O, tu jest jakiś kościółek. Jak jest i kościółek, to będzie i zamek. Nie mówcie, że dzisiaj jest jakieś wesele albo coś. Tylko... Kurde, wiecie co? Głupio się przyznać, ale nie wiem, gdzie jest ten zamek do końca. Ale jest zamek, widzimy. Podjedziemy z innej strony do niego. Kurna, jakie tu są tłumy ludzi. Co tu się dzieje? Nie wiemy. Zakaz wjazdu, tam jest ten. Kurde, no jak ja mam tam wjechać, żeby było dobrze? Nie ma jak dobrze wjechać. Miały być fajne foty i co? Jak my to mamy zrobić? Dobra, wjedziemy tu. Tu od dołu zrobimy te foty chyba, no bo jak inaczej. Bo zobaczymy, dokąd nas ta droga poprowadzi. Ten zamek jest tam na górze, dobrze. Dzięki. Tam jest ten zamek. Gdzie my się możemy ustawić w fajnym miejscu, żeby go było dobrze widać? O, tu będzie gicio. Dobra, kochani, myślałem, że będzie się dało jakoś pod ten zamek bliżej podjechać, ale podjechaliśmy tak od tyłu. W każdym razie będziecie mogli sobie zobaczyć ujęcia z drona. Też myślę, że wyszły całkiem niezłe. A my tymczasem zasuwamy dalej. Cel naszej dzisiejszej misji osiągnięty. Zamek odnaleziony. Także dobra robota. No range, jedź sobie, masz terenówkę, to sobie jedź po terenach. Ale tu komóreczki, nie fajnie byłoby się tu wywalić w to.
To by było bolesne. O kurna. O kurna, jaki gruz. O, dobra. Ustaliśmy. Ciekawy podjazd. Oj, tu będzie ślisko, nie fajnie. Dobra, zarąbiście. Udało się. Ale podjazd fest był całkiem. Tu jadę auta, poczekamy. Tak więc, kochani, dzisiejsza trasa dobiega końca. Tak naprawdę ten Orlen już jest przy Baniusze tuż, ale tutaj mamy ładniejsze okoliczności przyrody, żeby podsumować tą trasę. Trasa bardzo fajna, natomiast jak każda inna trasa RAC, no jeszcze mamy sporo tutaj rzeczy do poprawek, łącznie z takimi, widzicie tutaj, traskami ze szlabanami. Nie ma co się ładować na siłę, także jeszcze tutaj muszę pogłówkować. Ale jak to wy oglądacie, to ta trasa już jest na pewno gotowa i wycackana, wychuchana, wydmuchana. Także, kochani, dzisiejsza trasa, jakby tu ją ocenić? Średnia, łatwa. Myślę, że no dzisiaj była raczej średnia przez te błotka, ale dla mnie była głównie średnia przez to, że ja muszę robić jako zwiat i pchać się tam, gdzie później już wy się nie musicie pchać. Finalnie pewnie ocenimy ją jako łatwą, natomiast trochę przygód dzisiaj mieliśmy. Ładny zameczek widokowy, jeśli latacie dronem, to jest punkt obowiązkowy do zatrzymania się. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. I co? Jeszcze trzeba troszkę tą traskę przygotować lepiej, natomiast myślę, że to kolejna z moich tras, która powinna przypaść wam do gustu. Także dzięki wielkie za dzisiejszą podróż. I co, do kolejnego razu. Trzymajcie się, strzała, pa!